na trekking w okolice mistycznej osady Użguli. Jest to skupisko 5 wiosek, które zamieszkuje około 200 osób. Użguli znajduje się na wysokości 2100 metrów nad poziomem morza i jest najwyżej zamieszkałą osadą w Europie. Miejsce to jest odcięte od świata zimą, a ludność tubylcza mieszka w widowiskowych basztach z XII wieku. Najstarsze z nich mają ponad 1000 lat. Jesteśmy w miejscowości Użguli i tam w tle góra, której nie widać, najwyższa góra Gruzji, Szkara. To niestety są chmury. Tak, psy w Gruzji na każdym kroku. Gdzie się nie spojrzy, tam pies. Prawie 3000 metrów. Weszliśmy na jakąś górę. Pytam, jak się nazywa ta góra. On mówi, góra nazywa się Pora iść do domu. Widoki oszałamiające, chociaż no niestety pogoda się zrypała i lało jak szliśmy, a przed chwilą był upał. Jest z nami jeden bohater. O! Jemu deszcz ze śniegiem nie przeszkadza. Wszedł na 3000, wyluzowany. Pewnie liczy na jakieś żarcie. Marcin, кофе будешь? Что буду? Кофе. Конечно. А есть у тебя? Тогда иди, купи. Вот этот гора Шкара. Szkara. Это южная сторона. Południowa strona Szkary. O, brzmi pięknie. Akurat stoimy na wierzchołku. Zejść. Szkara. Jużna strona. Самая высокая гора Грузии. Szkara. Największa góra w Gruzji. Stoimy pod nią i się na nią patrzymy. No rzeczywiście. Spektakularna. Znaczy tu u Szkary jest paru tych wierszyn, da? Вот так. Тик, 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 тик. Czyli ma kilka wierzchołków. Tik, 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 tik. 2 godzinki zajęło nam wejście na 900 metrów w pionie. Bardzo ładny wynik. Еще 15-20 минут ждали внизу. A, no da. Jeszcze 15 minut czekaliśmy, bo deszcz lał ze śniegiem. A klimatyzacja robi swoje. No. To jest właśnie to. Jak człowieka zaklimatyzowany, to nie płacze, nie dyszy. Głowa go nie boli. Спасибо, Марчин. A, już ogroza. Zajebiste. No i jeszcze burza. A my na wierzchołku. Fantastycznie. Давай. Siedzimy tu na górze. Deszcz leje. A ten biedny chudzielec, patrzcie jakie ma zapadnięte boki. Wcina ogryzek, zjadł całe jabłko. Zaraz wyjmę słodycze, będę go nim karmił. No bo co zrobić? Biedny. Szedł tu chyba z nami specjalnie po to, żeby coś dostać do jedzenia. No i w sumie dostał, nie? Tylko nie wiem, czy nie więcej energii spalił wchodząc tutaj. A teraz mu zimno siedzi cierpliwie i patrzy podkulonym ogonem. Bohater dnia wraca z nami. No cześć. Na dole też coś dostaniesz. Nakarmiłem go słodyczami. Nie wiem, czy to na zdrowie mu wyjdzie. No i co? Na górze piździło, gwiździło. Założyliśmy wszystkie ubrania, a teraz się już robi coraz cieplej. Więc będziemy powoli też wszystko ściągać. No i schodzimy do wioski. Takie rzeczy tu rosną. Nie pachną w ogóle. Może dlatego, że po deszczu. Jesteśmy w wiosce Użguli. To są te słynne wieże z XII wieku, które służyły dwóm celom. Po pierwsze obrona przed napastnikami, a po drugie jak schodziły lawiny, tak zostały skonstruowane, że lawina nie rozwaliła. No właśnie, takie tutaj chodzą potwory piękne. No po prostu jest większy ode mnie. Łeb, zobaczcie. Czy ten pies nie jest wielki? Jest po prostu gigantyczny. Ja pierdzielę. I łazi ich tu pełno, nie? Dobry piesek.
Paszta lwa. To jest pies. Ale ten jest jakiś wyjątkowo odżywiony. Tam śpi następny. Jechaliśmy, w ogóle się nie ruszył. Trzeba było go minąć. No i te wieże, właśnie jak schodziły lawiny z gór, no to te wieże powodowały, że ludzie tam byli w stanie się schować i przeżyć. W ogóle z tą wioską to jest tak tutaj, że w zimie nie można tu dojechać. O kuźwa, ale bym glebnął. W zimie nie można tu dojechać i ludzie są po prostu odcięci od świata. No, odśnieżają, coś tam robią, próbują, ale często się zdarza tak, że po prostu nie można dojechać. Piękny szum wody. Tutaj oczywiście pod turystów komercja już powoli wchodzi. Można sobie na koniku pojeździć. No i generalnie jest tak, że coraz więcej tutaj turystów. I w następnej wiosce też są te wieże i w poprzedniej wiosce też były te wieże i pełno tych wież. Ich bardzo dużo tutaj było, z 5 razy więcej, ale komuniści po wojnie rozpieprzyli i budowali z nich kołchozy na kilka tysięcy krów. No i taka to właśnie historia związana z tymi wieżami. Strasznie te psy chude, z zapadniętymi bokami i mieliśmy tutaj długą dyskusję z Gija na temat, jak powinien wyglądać zdrowy pies. Według niego zdrowy i szczęśliwy pies, który będzie długo żył, to pies z zapadniętymi bokami. Jeżeli pies nie ma zapadniętych boków, będzie chorował i szybko zdechnie. No a te psy w Europie, które są obtłuszczone i wyglądają jak prosiaki, to już w ogóle według niego jest katastrofa. Więc pies ma mieć zapadnięte boki i wtedy jest zdrowy i szczęśliwy i będzie długo żył. Kurde, niby prawda, ale tak mi ich szkoda. Miejscowe chłopaki, jazda konna. W ogóle to życie płynie inaczej. Nikt się tutaj nie śpieszy. Oni naprawdę mają czas, to widać. I jadą samochodem, zatrzymają się w połowie drogi, spotkają ziomala, pogadają 20 minut, jadą dalej. Często jest tak, że zatarasują ruch. Nikomu to też nie przeszkadza. Obcy ludzie też ze sobą gadają, jak znajomi. Jesteśmy w miejscowości Mestia, w regionie Svaneti. No raj dla alpinistów i dla narciarzy. Po drugiej stronie, tutaj tego teraz nie widać, góry, obok góry Tetlundi jest nowy kurort narciarski. Więc tam jeszcze jest ciekawiej, bardziej nowocześnie. Natomiast już tutaj jest fajny klimat, no, fantastyczna baza wypadowa w góry. Takie nasze trochę zakopane, tylko góry dokładnie równo 2 razy większe. Jesteśmy w restauracji Bluszukor, Mestia. O! Zaraz może Gija łaskawie powie, co to jest. Jak nazywaється? Haha, nie powie. Wiedziałem, będzie się przecie. Tak? Ubdari. Ubdari? Ubdari. Czyli tym razem wersja z mięsem w środku. Skończyliśmy pierwszą potrawę. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie jadłem w życiu. Naprawdę. Bardzo pikantne, bardzo ostre, bardzo smaczne. W środku wołowina. Teraz zaczynamy drugą. A wторая, jak nazywaється? Hačapuri. Hačapuri! Zwykłe, standardowe hačapuri. No to jedziemy dalej. Aha, i przynieśli jeszcze tutaj nowe rzeczy. No ładnie. Nie chcę powiedzieć. Nie pamiętam. Czyli to nie jest takie zwykłe hačapuri, bo jest z serem chyba owczym i jakimiś ziołami, przyprawami. A tutaj jest koźlina, czyli mała koza. Bardzo dobra, bardzo intensywna. W tej restauracji wyjątkowo nie ma psów, ale są koty. No i co dostały od Gija? Każdy dostał swój wielgachny kawał mięsa. Aha. No i wcinają, tak jak i my. No i przyszła chwila na barana. Tak to wygląda, tak na talerzu. Będę go jadł bardzo powoli, żeby nie było. Jakaś w ogóle w Gruzji nietypowa sytuacja, że koty zamiast psów. No i żebrają, no i jak im odmówić?
I czeka na kawałek mięsa. Ale już są rozpuszczone, bo pozostawiały kawałki. Czyli po prostu wybierają najlepsze kąski. No nic dziwnego w takim miejscu. Ostatnim przystankiem podczas naszej wyprawy na Kaukaz jest trekking do wodospadów w okolicach wioski Mazerii, znajdującej się u podnóża majestatycznej góry Użba. Zapraszam Cię na przechadzkę i podziwianie widoków.